Dzień dobry, cześć, witam i właściwie to również kłaniam się w materiale z gatunku tych dość nietypowych. A może nie tyle nietypowy materiał, no bo będziemy przerabiać samochód, a kilka razy na tym kanale przerabiać samochód już nam się zdarzyło. Natomiast nietypowa będzie baza, za którą się weźmiemy. BMW M2 Competition, samochód, który za moimi plecami się w tym momencie znajduje, ma ledwo 15 000 kilometrów przebiegu. Kto z Was do końca oglądał film, w którym stało się to? Ten doskonale wie, w jakich okolicznościach trafiła do mnie ta M2. Mało tego wszystkiego, ja zapowiedziałem tam, co chcę zrobić z tym M2, ze względu na to, że chcę je przerobić na samochód do driftu. Ale nie do takiego driftu na torze, że założymy klatkę, wybebeszymy wszystko i wsadzimy 2JZ. No nie. Chcemy bazować na tym motorze, tylko chcemy trochę więcej mocy. Chcemy założyć felgi 18, żebyśmy mogli ciągle zmieniać opony na takie same, jakie stosuje się w drifcie. Chcemy zmienić zawieszenie, chcemy dorzucić do tego skręt, body kit, kubełkowe fotele i hydrołapę. W związku z tym będziemy mieli samochód, który ma standardowe nagłośnienie, nawigację, elektryczne szyby. W środku będzie wygodnie ciepło, będzie nawet klimatyzacja, ale będziemy mogli zrobić wiadukt na przykład, albo rondo. Oczywiście zamknięte odcinki dróg tylko i wyłącznie, przecież na otwartych nie można driftować, nie? I to chciałbym Wam w tym materiale przedstawić od A do Z, aż do efektu końcowego. Ale nie chcemy tego rozbijać na 3 odcinki i ciągnąć bebów, wręcz przeciwnie. Wszystko od A do Z w tym filmie, a to co widzicie w tym momencie dzieje się 1 lutego. Chyba bez zbędnego przeciągania, teraz czas na intro, ja wsiadam do lawety i lecimy do Poznania. Za moment wyjaśnię Wam dlaczego, ale strasznie piździ mi w mój łysy łeb, w związku z tym nie chcę się rozchorować, a Wy na ekran dostajecie intro. Zaczynamy. A do Poznania kierujemy się całkiem uzbrojeni. Oprócz tego, że na plecach mamy M2, to jeszcze ta M2 w bagażniku posiada cały zestaw amortyzatorów i cały zestaw niebieskiego Weissfaba, który ma służyć do tego, abyśmy w MC mieli skręt. Nowe miejsce na mapie Polski, a mianowicie Poznań Goats Racing, to miejsce, w którym zajmiemy się M2. Nam na miejsce zostało w okolicach 1,5 godziny, dla Was to tak naprawdę jakieś 5-10 sekund. Zrzucamy auto z lawety i wytłumaczę Wam to, co zrobimy, jak zrobimy, ile to będzie kosztować, ile trwać, no i jakie to wszystko da efekty. No i w związku z tym, że wersja, w której siedzę, to wersja amerykańska, to ona już w serii całkiem nieźle gada, no bo nie ma jednego katalizatora. No i najważniejsze w tym wszystkim, a mianowicie to, że wsteczny bieg wrzucamy jak w każdym prawilnym BMW E36 do szmacenia, czyli w lewo i do góry. Sprzęgło w MC. Pierwsze, zajebiście, że od razu wjeżdżamy na podnośnik, a po drugie 2 słowa wyjaśnienia. Ten człowiek to jest Dawid i Dawid stoi z koło Skaja i Dawid ma tutaj dużo JZ-ów. I patrzcie, seryjny S13. Wierzcie lub nie, ale tak wyglądał Nuke. Zanim został Nukiem. Patrzcie to, jaką to auto ma bryłę w ogóle, patrzcie jakie to ma kurwa fikoły. Tak wygląda S13, dopóki nie dopadnie ich domorosły drifter, nie wpakuje w nią 40 albo 50 tysięcy. A w serii zobaczyć to już jest rzadkość, nie? Podsumujmy sobie więc rzeczy, które u Was zrobimy, a zaczniemy od tego, co przed naszymi nogami, czyli cały zestaw Weissfab oraz amortyzatory, zarówno przód, tył, ze względu na to, że seryjny amor wypada, jak wrzucamy skręt, tak? Tak jest. To jest czas roboczy 1,5 dnia. O, do 3. Oprócz tego zmieniamy fotele seryjne na fotele kubełkowe, które gdzieś tam za pośrednictwem Waszej pracy i przede wszystkim wyobraźni będą się przesuwać elektrycznie. Postaramy się. Czyli tak, hydrołapa do wnętrza tylko i wyłącznie po prawej stronie, czyli tak jak obydwoje preferujemy, nie dajemy w miejsce seryjnej łapy, dajemy do prawej, bardzo fajnie, postaracie się zrobić to bez cięcia tunelu. Tak, no to na pewno. No to jeżeli to się Wam uda, to ja od razu się po same bile kłaniam. Oprócz tego robicie końcówki układu wydechowego i catback, żeby
samochód był trochę głośniejszy, ale stawiacie to na klapy, żeby nie zawsze darpapę, tylko od czasu do czasu. Tak jest. Najlepiej by było sterowanie podpięte pod komputer silnika, ale jeżeli nie, no to zrobimy sterowanie z pilota. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której zapomnieliśmy obydwoje i również wymaga całkiem sporo skilla, jeżeli chodzi o custom, a mianowicie dołożenie drugiego zacisku hamulcowego na tył, żebyśmy mieli łapę na osobnym układzie. Spróbujemy to zrobić. No i mamy wszystko ustalone, czas operacyjny na całość, tak w okolicach 2 tygodni. W okolicach tygodnia. No i mamy dogadane. Let's go. Chick so bad, she never met Santa. She bad. Yeah, I don't even care, I never had manners. No way. Yeah, been a couple years, yeah, I must have standards. I do. Hey, sit while you rap, cause we just can't stand ya. Into my head, it gave me danger. I grew in and the girls go crazy. That's crazy. Yeah, holding me tight till I have my baby. Say what? Yeah, I'ma be a player till my age turn 80. I'm a big flow tsunami, I'm wavy. I done mom with a chick named Stacy. I just hear a bitch go beat that crazy. Chłopaki z Goats Racing są przechuje. Dziś, kiedy to do was mówię, już to wiem, więc mogę głosić te nowiny. Od razu wzięli się do roboty i ja zawsze szczery jestem, raczej nie pierdolę głupot. Nie udało się w okolicy 2 tygodni, ale, uwaga, jest ale. Na ich usprawiedliwienie powiem, że ja dołożyłem jeszcze kilka rzeczy ponad te omówione i to dołożyło czasu pracy. Wracając jednak do tematu, to co oglądacie teraz na ekranie to wykonywana w całości przez chłopaków praca. Złożenie świeżego M2 na sprzęt uzbrojony w hamulec wyciągnięty żywcem z driftowozów, dodatkowy zacisk na seryjnej zwrotnicy i tak dalej, to raczej nie jest codzienna robota nawet za granicą, a co dopiero w Polsce. Wiele rzeczy więc trzeba było wykonać bez instrukcji obsługi z neta i tutaj wprowadziliśmy pewnego rodzaju innowacje. A mianowicie projektowanie pewnych elementów w programie trójwymiarowym, a następnie wycinanie ich na CNC. Czujecie to? Czujecie ten zapach w powietrzu? Zajechało nam tu trochę Ameryką. Bo kto oglądał film z wyjazdu do USA, ten wie, że nasi przyjaciele zza oceanu, gdzie tylko się da, wstawiają elementy wycinane wodą. U chłopaków byłem na próbę. Uznałem, że już teraz robią rzeczy godne uwagi, a jeśli się spiszą przy M2, to będę przywoził więcej zabawek na tego typu akcje. Powiedzmy, że już teraz mamy zakończony fragment filmu poświęcony mechanice i przechodzimy do strony wizualnej. MK zjechała z Poznania na Kraków, a właściwie to pod Kraków. I tutaj u Golkowickiego Hana zajmiemy się bodykitem. Aspekt wizualny, ale i aspekt techniczny. Body kit, który za moment będziemy tutaj pasować, potrzebny nam jest, żeby ten samochód jeszcze bardziej wyróżnić, żeby była to jeszcze szersza świnia, ale oprócz tego jest nam potrzebny również technicznie. Z uwagi na to, że założyliśmy do przodu Weissfaba, to zawieszenie powoduje wysunięcie koła o około 6 cm na stronę. Co za tym idzie, nie wygląda to na chwilę obecną za dobrze, ze względu na to, że to koło nam właśnie o te 6 cm wystaje, a gdyby tego było mało, na chwilę obecną nie da się skręcić, no bo koło tak wystaje, że jak tylko zaczynamy skręcać kołem, to ono już nam trze o zderzak i o błotnik. Musimy to wyciąć, żebyśmy mogli tutaj założyć bodykit, który wyrówna nam budę samochodu razem z kołem. To raczej wiedza pradawna, prehistoryczna i wszystkim bardzo dobrze znana, więc my za moment do tego przejdziemy. Jakie będą tego efekty? Nie wiem, choć się domyślam. Ze względu na to, że tutaj u Golkowickiego Hana taki pojazd będziemy ciąć po raz pierwszy. Oprócz tego, że założymy tutaj bodykit, założymy tutaj również masę fajnych dodatków karbonowych. Na przykład karbonowe lusterka, karbonowy ducktail, karbonowy tylny dyfuzor i to wszystko powinno zgrać się nam w naprawdę fajną całość. W związku z tym, że z tyłu, tak jak widzieliście wcześniej na przebitkach, był wykonywany również znacznie większy układ wydechowy, a właściwie znacznie większe są teraz średnice końcówek układu wydechowego. Do tego wszystkiego pomalowane taką czarną, matową farbą, no bo uznałem, że jeżeli ten samochód ma służyć do naprawdę grubej jazdy, no to nieraz te końcówki układu wydechowego mogą dotykać jakieś barierki albo ściany. Co za tym idzie, szkoda pakować tutaj karbonowe końcówki od MG. Moi kochani, mam też coś fajnego. Mamy tutaj takiego oto jegomościa. Słuchajcie, powiem wam, że całkiem poręczny jest. Możecie go chwycić zarówno z tej strony i tak komuś w kolano, no nie? Możecie go chwycić z drugiej strony i walić po głowie. Powiem wam, że taki całkiem nieźle wyważony, bardzo poręczny przy tym wszystkim, wycięty na CNC. Do tego wszystkiego, jak tak rzeczywiście ktoś na was trąbi, irytuje, tak przyrżniecie na przykład w czoło, no to jeszcze możecie mu zostawić znaczek M2, taki wydzierany na całe życie, taki grawer bym powiedział, razem z pękniętą czaszką. To oczywiście pół żartem, pół... Nie, w sumie to tylko żartem. Co, pali się?
Kto przyjechał? Kto przyjechał? Kurier, kurwa. Ja już ruszałem, nie? Mówi Damian biegnie, ktoś przyjechał, mówię kurwa, akurat mam w ręce, nie? Będzie jeszcze jeden. Tak? Nie ruszać go? Nie być. Dobra. Co tu się kurwa dzieje? Zajebiście to jest wykonane tak na poważnie, nie? Pokaż, że to... Popatrz, tu jest na takie na palce. Fajnie, co? Tutaj te takie, wiesz... To nie są kurwa takie byle przedmioty. Pokażę wam, do czego to służy. Pozwólcie, że sobie wsiądę do emeczki. Ze względu na to, że jak pewnie widzicie, mamy tutaj już kubełkowe fotele, to we wnętrzu całkiem sporo się nam zmieniło. I teraz tak, pewnie niektórzy z was się już domyślili, że jest to uchwyt od hydrołapy. No rzeczywiście to jest on zupełnie customowo wycięty na CNC. Wycięty jest również logotyp M2, który później został po prostu zalany ciekłą farbą, która sobie teraz zastygła i zostanie tutaj już na wieczność. W związku z tym, że przydałoby się, aby ta łapa była demontowalna, no to słuchajcie, popatrzcie tu. Widać coś? Nie, gdzie ją mam dać? No przecież tu jej kurwa nie dam, tu jej nie dam, tu też nie. I teraz tak, otwierasz sobie cup holder, ten do trzymania kubków, jak se kawę na stacji kupujesz. Cyk, tutaj sobie dajesz kawusie, albo popatrz, wyciągasz sobie telefon z kieszeni, cyk, kładziesz sobie telefon, a hydrołapkę wpinasz sobie tu, ona wskakuje i kurwa działa. M2 w manualu z hydrołapą, dodatkowo na skrzynię założony short shifter. Teraz nie musimy już mieszać bigosu, jak zmieniamy z 1 na 2, tylko mamy bardzo króciutki skok. W połączeniu z karbonowym tunelem, z kubełkowymi siedzeniami, które mają również wyszyte M2 i do tego wszystkiego sportowe, szelkowe pasy. Dobra, przejdźmy do tego, co pewnie dość mocno będzie was interesować, a mianowicie ja w składzie z Golkowickim Hanem wspólnie i w porozumieniu po raz pierwszy tnący budę świeżego samochodu po to, żeby założyć do tego body, następnie spasujmy felgi, które łykną nam 2 zaciski z tyłu, no i pobawmy się tym BMW, bo przypominam, że to wszystko dostajecie w jednym materiale. Bez zbędnego przeciągania, wrzucam bieg i lecimy. Ty, a robiłeś to kiedyś? Nie, pierwszy raz. Położyć odkręt. A nie, koło. Ale nie no, ale wyżynałeś? Nie. Nie. Tu jest ogólnie tak, powiem wam szczerze, nie? Tu przyjeżdża Smurf na wyżynanie, bo to jest taka treningówka, że można się pomylić. Później po co ma przyjeżdżać coś pośrednio, tak? Przyjeżdża M2. Jak se da radę, to przyjeżdża hurakan, nie? I ja nie żartuję. Dawid, musi być si calafon. Mamy tutaj mniejszy hebel. Standardowo tą M2 kupiłem z zaciskami M-Performance. Do nich standardowo jest w okolicach 9000 zł dopłaty. Natomiast potrzebowałem mniejsze, bo chcę założyć tutaj felgi 18. I tak się składa, że zacisk, który w tym momencie dotykam, to zacisk z legendarnego M3CS, które wygrał Aleksander. Cześć, mam na imię Aleksander, mam 21 lat i wygrałem CS-a, nie? On dostał ode mnie większe zaciski w prezencie ze względu na to, że stwierdził, że on chce mieć te lepiej hamujące i do jego felgi one weszły bez problemu, a ja wziąłem te mniejsze. Jaki morał jest z tego? Obie strony zadowolone. Ja mam mniejszy hebel do mniejszej felgi, a Aleksander dostał upgrade hamulców za free, o czym w sumie wcześniej nigdy nie informowałem. Wszyscy zadowoleni, to lecimy. Zaczniemy sobie od czegoś, co może niektórym z was wydawać się znajome. Oklejmy błotniki taśmą, żeby zabezpieczyć auto, plus móc po niej rysować. A znajome może się wam to wydawać, bo dokładnie ten sam patent stosowaliśmy przy Liberty Walku, a parę miesięcy temu przy nowej Toyocie Suprze. Co, Rafałek? Może ja to zrobię. No właśnie miałem mówić, nie? Że może się zostawię jednak. Nie ma problemu. Wyglądamy fachowo. Kto nie? Pierwszy? Ja? No. Dobra. Chciałem już Liberty Walka, nie? No. Do tego nie potnę? Łatwo idzie. No i widzę, że idzie nawet prosto ci, więc git. Nie do końca. Chyba trochę jestem zestresowany. Jak to spierdolę? Tu wytniemy trochę bardziej. Potrafi pocieszyć, od razu miał argument. Wyszedłem z obiegu. No trochę. Ty, ale kurwa, powiem ci, że nawet tak prosto szedł ten łuk. No na początku tak, teraz trochę tu. Ale tu szedłem po linii, bo żeś krzywo narysował. Nie, no popatrz, tu żeś zszedł z zewnętrznej na wewnętrzną i tu z powrotem na zewnętrzną. To jeszcze nie jest drift. Kurwa, Han, co ty pierdolisz? To zrób to lepiej. No nie zrobię lepiej, Masz, ale mogę masz. dokończyć, no. Dobra robota, Han. Już tu fryzjera zamawia?
Na czas przyszedł, mytniemy samochód, a mi trzeba obciąć włosy, bo ja chłopie nie będę tak odcinka prowadził. Całe szczęście, że się nie spóźniłem. Jak nie spóźniłeś, jak ja już zacząłem, bo ci ludzie teraz to muszą myśleć, że jestem jakiś niepoważny. Przepraszam, biorę to na klatę. No, musimy tu... O kurwa. Masz jednak. Twoja część M2. Dzięki. On serio przyjechał mnie obciąć. Bo ja nie będę tak odcinka prowadził, widzisz to? To nie jest 0 po bokach, tylko 1,5 mm jest jak nic. Nie można tak prowadzić odcinka. Ja mam poszanowanie do swoich ludzi, do was po drugiej stronie tego szkła. Ze względu na to nie mogę przychodzić zarośnięty. Idziesz się z babą spotkać, jaki jesteś? Świeżo obcięty. Dlaczego? Bo ci na niej zależy, tak? Ja też muszę się jakoś prezentować, tak? Dobrze, że przyjechał. Tu się tnie samochód, a tu arcybiskup Labuda się będzie ciął. Mad as savage in me back and I'm back in it happening, ready to blow. I remember doing deeds with Deji from the street, they left me on my own. Monkey asking me about how I got the P, I told her leave it mum and grow. Then they're ringing off my phone, then they're ringing off my phone. Times change but mine's made up, I ain't got line. Tried then, don't like baitness, come close but swear that went ghost with a hair pack, never boast loud, get your better whack to my condo where I birth tracks with a gang. Dla was parę minut, realnie parę godzin. Zacznijmy od przodu, bo nie bez powodu w rękach swych dzierżę linijkę. Za moment wam wyjaśnię. Pierwsze co rzuca się nam tutaj w oczy to dość spora płetwa przednia i ona nie bez powodu nie jest wykonana z karbonu. Ten samochód będzie dość intensywnie upalany, dość intensywnie użytkowany, w związku z czym czterokrotnie droższa jest płetwa przednia wykonana z karbonu, a pewnie nie przetrwałaby nawet jednego dnia tego, co chcemy robić z tym samochodem. Siądą tutaj natomiast karbonowe nerki, które zamontujemy sobie na samym końcu. Natomiast linijka, tak jak powiedziałem, jest ona w moich rękach nie bez powodu i rzucam sobie ją tutaj i już was informuję, że poszerzenie tego samochodu od dołu wynosi 8,5 cm. Impressive. Very nice. U samego dołu. U samej góry pewnie w okolicach 4-5 cm i już teraz możemy zobaczyć na standardowej feldze, która nie jest jeszcze felgą docelową, że już mamy tutaj bardzo ładny spasik. Chodźmy dalej, bo po kolei idąc będziemy mieli tutaj również karbonowe osłony lusterek, które nadadzą nam tutaj eleganckiego, fajnego, sportowego wykończenia. Tak samo jak dolny próg. I teraz próg fajnie nam poszerza, fajnie tutaj działa, fajnie to wszystko elegancko siedzi, a najbardziej cieszy mnie to. Zobaczcie, jak elegancko próg wyprofilowany jest z bodykitem i spasowany tutaj praktycznie co do milimetra, czego powiedzieć nie można o spasowaniu felgi tylnej. Zobaczcie, jak bardzo to body poszerza nam auto. Widać to tutaj idealnie, bo mamy seryjnie osadzoną felgę, którą oczywiście docelowo sobie wypchniemy. Zawsze te samochody, jak mają tak na sztukę przyłożone body przed lakierowaniem, przed oklejeniem, przed dopasowaniem felg co do milimetra, wyglądają troszeczkę karykaturalnie, jak takie projekty Szybcy i Wściekli, Wieś Drift, 2002 rok, Opel Calibra, więcej szpachli niż blachy. No i rzeczywiście tak trochę tutaj jest, ale trzeba mieć troszeczkę wyobraźni i trochę wiary w ten samochód, bo na sam koniec będzie naprawdę fajnie i naprawdę sportowo. Naprawdę fajny i naprawdę sportowy będzie również ducktail, który docelowo będzie tutaj wykonany z karbonu i będzie dwukrotnie większy od tego ducktaila, aby podkreślić nam dupę. I takie samo zadanie będzie miał dyfuzor tylny, który udało mi się dorwać w fajnych pieniądzach, również wykonany z karbonu. On będzie zaczynał się już tutaj od lewej strony, tak samo jak było w przypadku M3 CS, a następnie tutaj te duże kominy końcowe będzie nam idealnie wypełniał ze względu na to, że one na chwilę obecną są troszeczkę za duże względem seryjnego dyfuzora. No i wygląda to na takie troszeczkę przerysowane. Nie mam pomysłu jeszcze na blachę. Chciałbym założyć tutaj indywidualną. Może wy będziecie mieli jakiś pomysł. Dawajcie znaka w komentarzu. Przejdźmy sobie do lewej strony, bo tak jak mówiłem, realnie to parę godzin, dla was parę minut, ale mamy również gotową lewą stronę. I tutaj mam do pokazania wam już coś fajnego, a mianowicie kolor, który wybrałem na tą M2. Samochód bardzo krótki, szeroki, napompowany, agresywny, dość głośny. Fajnie będzie nam współgrał z takim jasnym kolorem. Powinno to bardzo fajnie wyglądać na zdjęciach i filmach, zwłaszcza jak przełamiemy to na samym końcu, na przykład jakimś odcieniem czerwieni, albo na przykład takim niebieskim, jak mamy na zaciskach hamulcowych. Będziemy wtedy mieli bardzo duży kontrast i w efekcie końcowym może to fajnie wyglądać. Przed nami jeszcze lakierowanie bodykitu, żeby później cały samochód jednolicie okleić. No właśnie, tutaj jest ze mną już taka oto rolka.
przyjaciółka, folia. Zawsze ten kolor można zmienić, bo oklejenie samochodu to 2-3 dni roboty. Będziemy chcieli zmienić, żeby wyglądał nieco inaczej. To będziemy sobie wtedy zmieniać, natomiast na chwilę obecną postawiłem na ten kolor. Powiem wam szczerze, że mam wrażenie, że będzie to wyglądać zajebiście i też dość nietypowo, ponieważ emek w takim odcieniu żółtego, białego, kremowego, czy jakkolwiek go nazwać, jest naprawdę niewiele. Nie przeciągajmy zatem, lećmy dalej, bo w tym filmie będzie się działo jeszcze całkiem sporo. To też wam się powinno spodobać. Mam kluczyki, siedzę w środku, jest troszeczkę za blisko. Mamy kubełkowy fotel, ale oprócz tego zobaczcie. Czerwony przycisk. Elegancko świeci. I mamy elektryczny fotel kubełkowy. Piękna sprawa. Ale mamy też zrobione downpipe'y, których początkowo miało nie być zrobiony. Wydech środkowy i wydech końcowy. W efekcie ta MK całkiem fajnie gada. Zapraszam więc na test. Test wydechu ok, teraz test skrętu. Mamy już wycięte błotniki, założone body, Weissfaba. Pierwszy raz możemy zobaczyć, jak bardzo MK będzie skręcać. Ja pierdolę! Co ty dupisz? Widać to na kamerze? No Weź widzimy, tu pokaż, koło jak- z drugiej strony widać, nie? Patrz tu, jak to teraz ładnie tutaj czysto, elegancko wygląda. Nowy amortyzator. Założymy tutaj jeszcze to plastikowe nadkole. Do tego niebieski Weissfab. Nawet są wszystkie prowadnice powietrza, tak żeby chłodzić cały czas tarczę hamulcową. I ten skręt! I to wygląda, jakbyśmy zajechali o krawężnik, się koło skrzywiło. Pamiętajcie, że do tego jest hydrołapa, mamy skręt, robimy jeszcze moc, strzały z wydechu i pasujemy to tak, żeby było co do milimetra, narzucamy na to kolor i powiem wam szczerze, że z tym, jak widzę, że to skręca, gwarantuję wam, że będzie w***wiście groźnie. Roboty jest naprawdę dużo. Wydawać się może, że tylko spasowanie body, gotowe, 2 dni i jest lala. No ale kto przerabiał, ten wie, że raczej to tak nie działa. Jako dowód powiem wam, że tyle zeszło, że musiałem się jeszcze raz obciąć, zanim etap prac nadawał się do kolejnych nagrań. No, ale to tak żartem, bo na poważnie to po prostu weekend nam przedzielił całą robotę, a w weekend byliśmy zajęci czymś innym. Biorę łyk, bo nie zasnę sam. Twoje łzy to i dla mnie płat. Wracając natomiast do naszej zabawki, to zaczyna nabierać koloru i coraz bardziej mi się podoba. Wycięte i zaspawane tylne błotniki, wyrównane błotniki przednie, przychodzą też felgi. 2 węższe naprzód, 4 szerokie na tył, auto jest do upalania, więc drugi komplet ze świeżymi gumami ma cały czas leżeć na wypadek spalenia kompletu, który jest na aucie. Cyk, MK zjeżdża, zakładamy taki sam komplet felg ze świeżą gumą. No i właśnie, temat felunku. Akurat się obcinać skończyłem. Wniosek jest jeden, trzeba mieć dużo dystansu. I tak też w tym przypadku, myślę, że ze 2 centy, ale fajnie wygląda. Chyba ta felga pasuje, ale mieć uliczną M2 na feldze 18, petarda. Wszystko k***a nie tak, jak zrobiłby przeciętnie każdy ktoś. Pomiarowa chwila prawdy, a mianowicie metr, przykładamy i sprawdzamy. Dystansu potrzebne jest nam, uwaga, dokładnie 2,5 cm, żeby było na równo, jak doskonale wiemy, a przynajmniej niektórzy doskonale wiedzą. 2,5 cm może zrobić wręcz gigantyczną różnicę. I tak też jest w tym przypadku. Sprawdźmy zatem przód. Uwaga. No, tu dystansu nie potrzeba nam ani trochę. Zajebiście siedzi to kółko i też chodźcie, zobaczcie tutaj z bliska, jak bardzo teraz tarcza hamulcowa w połączeniu z tym zaciskiem wypełnia nam to koło co do milimetra. No, wygląda to naprawdę bardzo fajnie, agresywnie. A co będzie, jak teraz skręcimy koło? Jest dobrze? No, Tak czułem. skręt mamy taki, że możemy bokiem parkować. Taki mam plan właśnie. Czyli jak jest git, to jest git, z przodu dystansu nie potrzebujemy wcale. Czasem, a właściwie to nie czasem, tylko zwykle, jest tak, że przy składaniu aut wydaje się, że wszystko idzie jak powinno, w najbardziej nieoczekiwanym momencie się jednak zwyczajnie wyda***dala. Jest środek nocy, na pozór to jedna z ostatnich rzeczy, montaż dyfuzora. To się k***a wycina. Popatrz, bo już mnie k***cia, a zaraz sam to przymontuję. Bartek, wyjdzie z tamtej strony też. I weź te wydechy w p***ol. Czekaj, bo jeszcze u Bartka musi. Powiem wam, że ta dziura jest za mała na te 2 k***a czarne lufy. Bez podtekstów mi tu. W każdym razie nie wchodzi to. Musielibyśmy wyciąć całą nerkę. A tu jakbyśmy nacięli? No nie ma jak. Całą tą płetwę trzeba Pokaż gdzie Zepsujemy. Kurwa, dlaczego tak jest? Tu, widzicie? Problem jest taki, że tu kurwa nie wchodzi ta nerka, ta płetwa, kurwa. Popluć.
Emotional damage. To środek nocy. Jemy się z tym pierdolonym dyfuzorem, do którego nie wchodzi ten jebany wydech. Gość, który zrobił ten karbonowy dyfuzor, powiedział, że wydech jest za duży, a według mnie on jest po prostu męski. Co mam na to poradzić, że lubię mieć dużą lufę? A właściwie to 4. Trzeba to jakoś zmieścić. Nie wiem jak, ale choćbym miał użyć spawarki, to należy to zrobić. Problem zażegnać. Ale jak powiedział Damian, jakoś to będzie. Finalnie, aby spasować dyfuzor, upierając się przy tak dużych końcówkach wydechu, trzeba było przespawać cały układ wydechowy. Poprawna kolejność na przyszłość, pierw dyfuzor, a później wydech. No i powiem tak, od razu widać, że jesteśmy w odpowiednim miejscu. BMW, 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 BMK, 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 BMW, BMW. Gdyby było mało BMW, to dawno na oczy nie widziałem M5 E60 z 5-litrową V10, BMK, 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 BMW i BMW i tam widzę jeszcze 3 BMW. Nie oznacza to nic innego jak to, że jesteśmy w odpowiednim miejscu. A z nami również odpowiedni człowiek. Witam bardzo serdecznie. Mężczyznę, samca alfa odpowiedzialnego za BMW M3 CS, a teraz za BMW M2 Competition. Ale ty się prezentujesz, jak tą listwę spasowujesz. Powiem ci, że człowiek w pracy. Dobra, ale przyjechaliśmy tutaj, żeby uzyskać kilka informacji technicznych, a mianowicie na chwilę obecną MK dysponuje. Wiesz co, obecnie auto dysponuje mocą 560 koni i 750 Nm na paliwie 9,8. Co gdybyśmy dolali trochę wody? No jeżeli dolejemy wody, no to możemy pójść grubiej, myślę, że tak 600 plus. Na seryjnych turbosprężarkach oczywiście. Dobra, zmienimy turbo i zmienimy wtryski, wtedy możemy iść już całkowicie w okolicach 7,5 stówki, ten motor dźwiga. Tak, no myślę, że 750 koni, 780 i 930 N jest w stanie udźwignąć ten piec. Ale do tego, do czego ja potrzebuję, nie jest to zbyt potrzebne. Na chwilę obecną 560 koni powinno dźwignąć bez problemu. Wiesz co, na razie zrobiliśmy tyle. Jak będzie ci mało, to wiesz, gdzie się zgłosić. I oczywiście nie zabrakło tutaj crankhuba, bo to jest obowiązkowo do twojego upalania. No myślę, że to jest bardzo dobra inwestycja. W przeciwnym razie byśmy mogli w szybkim tempie szukać drugiego pieca. No oczywiście jeszcze chcieliśmy powiedzieć, że jest to manual. Nie jest to DKG i zobaczymy, ile udźwignie niuta seryjne sprzęgło. No i wszystkie najważniejsze informacje właśnie zostały wam przekazane, a my nie zwalniamy tempa i lecimy dalej. Ty, dobra, Maje wniecie. Na ile to jest procent ustawione strzelanie teraz? Wiesz co, to nie jest tak, że jakby procent, nie? Tylko Dobra, ile jeszcze się da podnieść, jakby chcieć? na Drugie razie, tyle? na razie mamy soft. A to jest soft? Tak. Kurwa. Dobra, to jak to jest kurwa soft, to powiem ci, że tego hard to chyba nie chcę jednak. A daj tak mocniej. Na pewno nie chcę, ten jest git. Jebana skręt ma. No właśnie, idealnie powiedziane. Jaki jeba skręt ma jeszcze do tego wszystkiego jak brzmi. Powiem wam, że wy nie widzieliście jeszcze tego auta z tyłu z gotowym dyfuzorem. W tym momencie widzicie po raz pierwszy i powiem wam szczerze, że naprawdę świetną decyzją było to, żeby zostawić tak duże końcówki układu wydechowego. Ten dyfuzor w momencie, kiedy jest spasowany razem z tym kolorem, a przypominam, że tutaj jeszcze nie ma ducktaila. Tutaj jeszcze się pojawi karbonowy daszek, który będzie powodował to, że dupa będzie jeszcze bardziej zadziorna i jeszcze bardziej agresywna. Natomiast sam w sobie tak rozbudowany karbonowy dyfuzor z tymi olbrzymimi końcówkami, tym jak ten samochód jest napompowany, a zobaczcie jak bardzo jest napompowany, to jest w ogóle jakiś hit, powoduje, że od razu widać, że jest zabawa. Raptus, skręć kołami na maksa. Ja pier... Ty byś jak dasz do lewej, to możesz parkować tak, wiesz, równolegle bokiem. Ja pierdzielę. Jesteśmy już coraz bliżej w tym materiale finału, który wiąże się z tym, że będziemy upalać. Pozostała nam więc tylko kosmetyka. Ajajajajaj, to co widzicie teraz na ekranie, no jest syto. Uzbrojona już w całości, wtacza się na halę, zrobić zbieżność i geometrię. Musimy w sposób elegancki i właściwy dostosować ilość trakcji na kołach do mocy samochodu. Niby 560 koni to już trochę, ale realia są takie, że w dzisiejszych czasach wcale nie jest to tak dużo w kategorii drift. W gruziku wiadomo, 200 wystarczy i też będzie latać, ale tutaj mamy bardzo trakcyjne auto.
Trochę zabawy i cyk. Wyjeżdżamy, a 2 minuty nie mijają i ja już jestem pewien, że te syreny to do mnie. Coś gdzieś słyszę, a to karetka. Dobra, skoro sygnały, wyjątkowo zresztą, nie dotyczyły nas, to powiem wam, że zrobiłem pierwsze 5,4 km i już teraz wiem, że mamy do poprawy hydrołapę, ze względu na to, że tylne klocki hamulcowe cały czas nam delikatnie ściskają tarczę, ze względu na to, że zobaczcie, jak tu jest ciasno na tą hydrołapę i musimy sobie troszeczkę podregulować, ze względu na to, że ona nie popuszcza nam do całkowitego zera. I takimi autentycznymi, w 100% realnymi odczuciami z jazdy się z wami jeszcze nie podzielę, no bo samochód co chwilę nam staje, jakbym trzymał delikatnie nogę na hamulcu. Natomiast już teraz mogę wam powiedzieć, że samochód jest bardzo agresywny i bardzo zrywny, w związku z tym, że mamy bardzo duży skręt, a mamy tą samą ilość ruchów obrotu kierownicy. Co za tym idzie, delikatny ruch, o kurde, i samochód już przeskakuje nam po prostu jak żaba. Trzeba się do tego przyzwyczaić, natomiast myślę, że będzie fajnie. Za sekundkę poprawimy sobie hydrołapę i będę się mógł z wami podzielić tym, jak to bangla. Natomiast już teraz mogę wam powiedzieć, że te strzały, które przed sekundą dla was ustawialiśmy, są bardzo przyjemne. Zobaczcie, redukcja, 2, gaz, auto wstaje, puszczamy trochę gazu teraz. I oprócz tego, że czujemy swąd klocków hamulcowych, czujesz się? Czuję, no. I więc musimy zwolnić, żeby nam się zaraz nie zajarały tylne tarcze. No właśnie, słuchajcie, nie ma co szukać winnych, nie ma co do nikogo od razu strzelać. Błędy się zdarzają, mogłem tego w ogóle do filmu nie wstawiać i udawać, że zawsze jest pięknie i kolorowo. Jednakże tak nie jest. Ktoś dał trochę dupki z odpowietrzeniem pompy albo ustawieniem samej łapy. Klocek miał wręcz prawie nieodczuwalny, słuchajcie, styk z tarczą. Zaczął się grzać, w układzie zaczęło tworzyć się ciśnienie, klocek przez to ściskał coraz mocniej, coraz cieplejszą tarczę. Wiem, że wielu by to w tytuł, w miniaturę, w ogóle to połowa filmu byłaby zrobiona o tym, ale realia są takie, że dzień, kiedy to się stało, to jeden z wielu dni tamtego okresu, kiedy wręcz codziennie coś mi się wywalało. Zobaczcie na stop klatce, że to się jara, mamy jedną gaśnicę, więc ja sobie spokojnie stoję, jak gdyby nigdy nic i wręcz nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć. Jednakże jak widzicie na przebitkach, szybko poszliśmy w scenariusz, w którym nie ma mowy o odwołaniu nagrań tego filmu. Nawet się na monitoring nagrało, jak podczas wyciągania auta wyjebałem listwę na glebę. Czasem się tak zdarza. Spalone przewody hamulcowe, spalone klocki. 5 godzin na garażu i powinno działać. Dobra, koniec tej jebanej teorii i niepowodzeń. Czas na testy, zamknięte odcinki dróg, zarejestrowany plan filmowy. Naturalnie takich rzeczy bez zabezpieczeń robić nie wolno. Do tego tutaj kierowca, to jest jakiś profesjonalista. Całe życie widać, że to wyścigowiec. Znajdujemy się w Bieszczadach, znajdujemy się więc na Podkarpaciu. Znajdujemy się w miejscu, które na tym kanale owiane jest naprawdę zajebistą sławą, albowiem zawsze dzieją się tutaj rzeczy zajebiste. Droga, którą widzicie teraz, aż prosi się o polatanie bokiem, ale polatanie bokiem, takie synonim, to latanie w parze, w parze. Niespodzianka, k***wa! Zaczyna się dobra zabawa.
Chciałem wam przedstawić tego gościa. To jest gość, z którym ja cały temat driftingu jakiś czas temu zaczynałem. A to jest fura gościa, z którym ja temat driftingu jakiś czas temu zaczynałem. Kamil. Tak było. Ty jesteś popierdol... Byłem akurat po oscypki. Ja wracam właśnie. Patrzę, co to tam? Taki samochodzik jak mój. Odjeba... No mój jest lepszy. Słuchaj, zdecydowanie, wiesz jak mógłbym to porównać? Ten jest jakby od 3 miesięcy chodził na siłownię. On bierze biceps, 20 powtórzeń, myślę, że 10-kilogramówki, nie? Ale natural. Nie, twój. On bije wszystko. Długi teść, cencik, lekko. Myślę, że nawet 1,5. Trombolon, k***a w ilościach jakichś kosmicznych. Oksa, meta, to jest niedopuszczone do niczego. Tylko do startu w zawodach. I z taką myślą powstał. Ale one zajebiście dwie wyglądają. Kamilku, opowiedz nam coś więcej, bo ci ludzie, którzy po tamtej stronie odbiorników na pewno są ciekawi. Motor 4.4 V8 M62 z wielką turbiną Borg Warner. no nie jest najmniejsza, rzeczywiście, mogłaby... Mogłaby napędzać większe Co by pojazdy. mogła napędzać, to jest nieistotne. Myślę, że tutaj gołąb nie jest kurwa zbyt dużym problemem, nie? Myślę, że efekt końcowy gdzieś tam z tyłu pojazdu był jakaś kiszonka. No. Ile niuta? Powiem tak, no 918 koni, 1350 N. To Ja jest taka nasza pierdolę. najmocniejsza mapa. VK wstaje 4,4 za 3,9. 4.4 za 3.9. Tylko, że nic nie zostało. Totalnie z serii, nie? przebudowano. Kute, korby, tłoki, portingi, masa modyfikacji. Samochód aktualnie na E85, więc też ta moc uzyskana właśnie między innymi z tego, że zmieniliśmy to paliwo na bardziej efektywne, efektowne. Efektywne i efektowne, bo napierdala z wydechu jak złe, a temperatura spalania jeszcze Tak jest, niższa. dokładnie. Kamilku, w tym roku będziesz jeździł w zawodach. Tak. Przygotowuję się właśnie do sezonu. Chcemy wystartować w 4 rundach. Ostatni taki prawdziwy sezon to był 2018 rok, gdzie udało się wyciągnąć mistrza. Potem troszkę rodzinnych spraw, dzieciaczki, skupienie się na innych priorytetach. A teraz no wracamy z nowym samochodem, podworkiem. No i zobaczymy. Samochód myślę stać na wiele. Od siebie też trochę wymagam. Skoro Kamilku jesteś tutaj już przejazdem, skoro mamy jedną M-kę z Wajsławem z przodu, która jest naturalna, ale potrafi latać bokiem, oraz twoją nabitą testosteronem, to skorzystajmy z tego, jakie piękne winkle tutaj mamy. Skorzystajmy z tego, że jesteś nie byle jakim kierowcą i polećmy park. Zróbmy to. Ogólnie tu w MC mamy tak, że mamy pasy takie do jazdy na co dzień, a do jazdy bardziej sportowej mamy pasy szelkowe. No i zapomniałem wziąć takiej wtyczki, żeby sobie ją wpinać w momencie, kiedy korzystam z tych pasów. No i w efekcie bezpieczeństwo ponad wszystko podwójnie. Nie dość, że mam szelkowe, to jeszcze żeby nie pikał, to muszę zapiąć te. Cieszę się, że dostaliśmy opcję na zamknięcie tych pięknych górskich dróg z racji na to, że dziś jest po prostu mały ruch. Leci za mną. Trochę się go kurwa boję w tym lusterku, ale chuj. I się wrzuca.
Tempo realizacji nagrań i tempo życia ostatnimi czasy jest naprawdę bardzo wysokie. Materiały, które widzieliście przed sekundą w górach zostały nagrane w okolicach godziny 16. Zrobiło nam się już ciemno. Nie zdążyliśmy więc nagrać zakończenia, a zakończenie nagrywam już na innym kontynencie. Znajdujemy się w Stanach Zjednoczonych, dokładnie to w Teksasie, w Houston. Zobaczycie stąd bardzo niedługo bardzo grube filmy. To drobna zapowiedź dla tych, którzy oglądają materiały do samego końca, ale nie wyłączajcie jeszcze, bo za moment zobaczycie zapowiedź tego, co ujrzycie w kolejnym materiale. A wierzcie mi, że będzie grubo, syto, japońsko i bardzo, bardzo drogo. W związku z tym, że materiał dobiegł końca, chciałem wam podziękować. Cieszę się, że mogliśmy w ten film wrzucić całą budowę M-ki od A do Z. Jestem też troszeczkę dumny z tego, że mieliśmy tutaj na tyle kontentu, że ani na miniaturce, ani w tytule nie musieliśmy bejtować, ani ujmować tego, że M-ka delikatnie się nam zapaliła. Cieszę się, że mogłem wam pokazać to, jak taka budowa przebiega. Cieszę się, że również otwarcie mogłem wam powiedzieć, że nie zawsze wszystko jest pasmem sukcesów i powodzeń. Odmeldowuję tutaj z USA, z Houston. Myślę, że to, co zobaczycie teraz w zapowiedzi, co w kolejnym materiale, zachęci was do tego, żeby zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie na tym kanale. No i bez zbędnego przeciągania, wszystkiego dobrego dla was. Odmeldowuję. Widzisz ten sznyt? No widzę już, czym inspirował się Nissan, produkując GTR-a. Wieśniaki przyjechały.